można by powiedzieć, że pomysł na leave, czyli odejdź, jest idealny. Bo tak jak u Hitchcocka zaczynamy od trzęsienia ziemi, a potem chciałoby się powiedzieć, że napięcie rośnie. No ale akurat nie tym razem. Rzeczywiście nie tym razem. Film norweski. Co prawda jego premiera była już kilka ładnych miesięcy temu, no ale bardzo często tak jest, że nasi dystrybutorzy dopiero w tym przypadku chyba 8 miesięcy po premierze światowej stwierdzi, ok, to my też ten film zobaczymy, obejrzymy jak to jest. Fabuła na wskroś znana. Podoba mi się to, czego my nie wiemy tak naprawdę, bo spokojnie, nie będę jej zdradzał, powiem tylko, że na początku tylko i wyłącznie dziecko jest znalezione na cmentarzu. No i co się dzieje? Otóż ta dziewczynka, kiedy już dorośnie, postanawia sprawdzić, dowiedzieć się o co chodzi, skąd pochodzi, co, gdzie, jak i kiedy. Wiadomo jak to jest. Bardzo mi się podoba, no to dosyć sztandarowe, sztampowe, dosyć typowo ukazane jest jej historia dorastania, bo mamy to oczywiście na czołówce, jakieś tam wycinki z gazet, zdjęcia i tak dalej, to widzieliśmy już miliard razy, ale to się sprawdza, bo rzeczywiście to jest tutaj ukazane, zrobione bardzo ciekawie, muzyka naprawdę rewelacyjnie koreluje z tym, co tutaj patrzymy, taka fajna, mroczna, gotycka, no zresztą film się w większości dzieje w Norwegii. Jest to w ogóle produkcja norweska, to jest warto podkreślenia i muszę przyznać, że rzeczywiście to mi się podobało na początku, że mamy taką sytuację, taką fabułę, no ale potem patrzę i mówię, zaraz, jak to? Dziewczyna ma jechać na studia, a leci zamiast do siebie na uniwerek, to śmiga do Norwegii. I tam mi się od razu przypomniało, mówię, a czy czasem to samo nie było, no nie dokładnie, ale mniej więcej w filmie Uprowadzona z Liamem Neesonem, tam druga, czy trzecia, czy 15 część i tam mi się przypomniało i się zastanawiałem, dlaczego mamy dziewczynę, no umówmy się, nastolatkę jeszcze, może ma już 20 lat, która stwierdza, dobrym pomysłem będzie idealnym, żebym poleciała sobie na drugi kraniec świata, z Ameryki, żebym sobie poleciała do Norwegii, nie powiem nikomu, a co sobie będę gadał, a nie muszę i w ogóle. I sobie myślę od razu, ja cię kręcę, jak takie głupoty dostajemy na dzień dobry, to co się będzie działo, ale później rzeczywiście dzieją się różne inne fajne rzeczy, bo ten film ogólnie ma być horrorem. Czy on jest, no niby są jakieś tam moce nadprzyrodzone, coś tam się dzieje, rzeczywiście jakieś powiedzmy duchy czy coś w ten sposób, nie będę zdradzał, no ale ten film niespecjalnie właśnie straszy, więc muszę przyznać, że o ile fabuła no jest to już widzieliśmy 100 000 razy, to jest można powiedzieć tak, jak najbardziej kolejny sztampowy film odhaczony, no to rzeczywiście jest jedna rzecz, właściwie no jest kilka rzeczy, ale jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o fabułę, o zwroty akcji, która mi się bardzo podoba. Ten, że jest na końcu i no tego się nie spodziewałem do pewnego momentu, bo w pewnym momencie zaczyna nam coś zaskakiwać, zaczynamy zastanawiać się, no to rzeczywiście, to może w tym momencie i proszę bardzo, i dokładnie w tym momencie tak rzeczywiście jest. Kilka rzeczy zaskoczyło mnie, ale muszę przyznać, że nie jest to tak wielkie zaskoczenie w zasadzie, ja cię kręcę, do tego się nie spodziewałem. Nie, to jest coś na zasadzie raczej naszej ulubionej posłanki Renatki Beger, czyli obróćmy fabułę o 360 stopni. No dokładnie wiesz co wyjdzie. Więc jeżeli chodzi o fabułę, tak, widzieliśmy to 100 000 razy. Jeżeli chodzi o straszenie, no tutaj nie ma. Jest kilka straszaków, które tak naprawdę są bardzo przewidywalne i nic więcej. Natomiast co mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o aspekt powiedzmy fabularny, techniczny, jest kilka optycznie. Ten film jest bardzo ładnie zrobiony, rzeczywiście kolory są bardzo fajnie dobrane. Ogień, tutaj rzeczywiście dużą rolę w tym filmie odgrywa ogień i jest on ukazany naprawdę dobrze, ciekawie. Jest kilka scen, gdzie rzeczywiście no, to robi wrażenie, może rzeczywiście się bardzo podobać. Również mówiłem wcześniej o straszakach. Czasami są one subtelne, dokładnie, w zasadzie tam gdzieś sobie coś stoi, albo gdzieś tam ktoś coś przejdzie, ale nie mamy na to powiedzianego co, gdzie, jak i kiedy. A czasami jest rzeczywiście bardzo nachalnie, tak bardzo wulgarnie pokazane i to muszę przyznać, że do końca mi się nie podoba. Niespecjalnie jestem tego wielkim fanem. Zresztą niedługo będzie Zakonnica 2, tam będzie pewnie pierdyliard straszaków. Więc w kilku aspektach film działa, w jeszcze większej ilości niestety nie. Co jest istotne, jak mówiłem wcześniej, to jest kino norweskie, to jest produkcja norweska, bardzo powoli się rozkręca. Więc tak na dobrą sprawę, spokojnie, nie stresuj się, nie bądź zdziwiony, jeżeli pójdziesz do kina i się okaże, że
przez powiedzmy 40 pierwszych minut niespecjalnie coś się dzieje, nie dużo, ale akurat taki jest motyw. No mówimy, że jest jak u Hitchcocka, najpierw mamy trzęsienie ziemi, później napięcie rośnie. No chodzi mi o to, że to dziecko na cmentarzu, jeszcze coś tam się dzieje, jakie rzeczy są, że tak powiem, podarowane temu dziecku, to już w ogóle. No ale jeżeli troszeczkę znasz historię norweskiej muzyki black metalowej, to możesz się domyśleć w pewnym momencie co tam się dzieje, co jest grane, ale rzeczywiście film się rozkręca bardzo powoli, nie straszy, ale to właśnie, że ten film jest bardzo rozkręcającym się powoli, tak zwany slow burner, sprawia, że on ma niesamowity klimat, bo rzeczywiście zdjęcia, które dostajemy w tym filmie, jak już mówiłem wcześniej, ogień naprawdę bardzo ładnie ukazany i wszelkiego rodzaju odludzia, jeżeli można tak powiedzieć, norweskie. Muzyka. Naprawdę muzyka robi mi niesamowitą robotę. Jak zacząłem oglądać i w tym momencie słyszę muzykę i nagle miałem takie, nie, ta muzyka jest 100 razy lepsza od tego filmu, ona nie powinna się w tym filmie znajdować. Rzeczywiście jest przerost formy nad treścią, można by rzec. No po prostu to jest... Tak, umówmy się, proszę bardzo, to tak jakby Steven Spielberg stwierdził, no to ja wyreżyseruję teraz 2 odcinki Klanu i tam rzeczywiście zagra Robert De Niro, Al Pacino i Meryl Streep się pojawi, a tak zgadza się, a Dustin Hoffman będzie wołał rączki dzieci, więc rzeczywiście wydaje mi się, że muzyka jest dużo lepsza niż sam film, w ogóle technicznie, czyli muzyka, obraz w filmie jest dużo lepszy niż można byłoby się tak naprawdę spodziewać, bo też postacie, które dostajemy w tym filmie, no nasza główna bohaterka, jest, no tam powiedzmy amerykańska przysłowiowa nastolatka, chociaż mimo... Nie, tego nie powiem, bo akurat to bym zdradził fabułę, więc ona się pojawia, no ta jej podróż do Norwegii i muszę przyznać, że tak chciałem, bo dobra, będę sympatyzował z tą, może rzeczywiście będę trzymał kciuki, żeby... No nie, ona tam jest, dzieje się A, B, C, D, różne rzeczy się jej przydarzają, tak w porządku, ale mnie to w ogóle nie interesuje. Nie jestem za nią, nie jestem przeciwko nią, one totalnie ambiwalentny stosunek do niej mam i tak na dobrą sprawę jest tylko i wyłącznie postać, no muszę powiedzieć, piosenkarki, która rzeczywiście no, w jakiś tam powiedzmy sposób zapadła mi w pamięć, a reszta tak niekoniecznie. Jest to film, że to jest ważne oczywiście, to nie jest żaden film niezależny, film robiony za darmo, nie. Budżet tego filmu to było $1 300 000, więc no całkiem sensowne. No, jak na horrory to jest bardzo dobry, można by powiedzieć, pieniążek. Zarobił w tym momencie 1 800 000, no 500 000. Nie wydaje mi się, żeby akurat przy okazji tej produkcji było wydane aż tyle na marketing, więc można powiedzieć, że film, no, umówmy się tam z $5-10 zarobił, no i jakoś to rzeczywiście się zgrywa, się udaje, ale ogólnie nie jest to kino wybitne. No niestety nie jest to kino wybitne, może być i nie musi. Jak na horror, jak dla mnie nie działa, naprawdę, bo to, że mamy kilka fajnych motywów, to, że bardzo fajnie jest zagrane, zresztą tutaj widzisz Leave, odejdź, to jest naprawdę kwestia tego tytułu jest dwojaka. To jest oczywiście wytłumaczone w tym filmie, nie będę mówił o co chodzi. No niestety język polski albo nasi polscy tytułolodzy stworzyli tak, a nie inaczej, bo leave znaczy odejść, no ale nie udało się im zawrzeć tej dwoistości, którą ma właśnie język angielski, no i domyślam się, że również język norweski. Jeżeli jesteś znawcą języka norweskiego, to i widziałeś film, to napisz mi, czy rzeczywiście tak jest, że leave ma kilka znaczeń. Z tego co, jak jest fabuła potoczona, jak to jest wszystko ukazane, wydaje mi się, że tak. Ale czy ten film mogę polecić? Umówmy się, że w porządku, że można go obejrzeć jak najbardziej. Jeżeli chcesz znać moją ocenę, możesz sobie sprawdzić na Filmwebie, tam jest. Ale nie oczekuj po tym filmie fajerwerków. Naprawdę, jeżeli chcesz dużo straszaków, nie. Jeżeli lubisz kino, które się powoli rozkręca, jest bardzo stonowane, uwierz mi, bardzo stonowane, bo można się domyślić, że na końcu filmu będzie akcja, mamy na początku to dziecko i po środku, chciałem powiedzieć, coś tam się dzieje, coś tam się wydarzy, ale to nie jest nic wielkiego, więc przygotuj się na to, że może ci oko polecieć w kinie, że może rzeczywiście być troszeczkę znużony, ale jeżeli lubisz dobry klimat, jeżeli sobie lubisz cenisz aspekty techniczne, a przede wszystkim polecam naprawdę, dla muzyki ten film jest warto obejrzenia, to jak najbardziej idź, zobacz, bo wtedy warto, ale jeżeli chcesz się rzeczywiście bać, lubisz duchy, lubisz, żeby się działo, krew się lała i tak dalej, nie, to nie tędy droga, to ten film po prostu cię znudzi, wyjdziesz wkurzony z kina i powiesz, no straciłem pieniądze na bilet, nie było warto, skruchy.
i źle mówiłeś. Więc mówię, to już zależy w tym momencie od tego, co lubisz, jakie straszenie tobie się bardzo podoba. A jeżeli mimo to lubisz straszenie, mimo to lubisz horrory, recenzje, no oczywiście, że lubisz, ponieważ oglądasz tę recenzję tutaj, na tej liście. Tutaj jest ich całe mnóstwo.